Witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak wiele osób podziela moją pasję w malarstwie. Nie zapominajcie kliknąć subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będziecie mieć dostarczane informacje o każdym nowym pojawiającym się filmie. Jeśli natomiast chcecie zostać moim patronem, będziecie dostawać często nowe filmy dotyczące szkolenia z malarstwa. Wystarczy rozwinąć opis na dole każdego. Witam Was serdecznie. Zapraszam do oglądania kolejnej lekcji z nauki malarstwa. Dzisiaj namaluję dla Was pejzaż. Będzie to pejzaż letni. Taka wieś piękna, zielona, w samym południu. No i oczywiście nasze ulubione polskie charakterystyczne drzewa, czyli brzuski. Zaczniemy od namalowania nieba. Potrzebne nam będą przede wszystkim barwy ciepłe. Pobawimy się dzisiaj troszeczkę zieleniami, ale również stworzymy piękne, błękitne niebo. Damy również troszeczkę żółcieni. Mamy tutaj dwie palety z barwami, popatrzcie, ciepłymi i zimnymi. Postaramy się użyć różne barwy, ale nasz obraz będzie pięknie stonowany kolorystycznie z przewagą zieleni, które, jak już wiemy, nie są proste w obrazie. Użyjemy sobie również spray'i akrylowych, różnych pędzli. Będą to pędzle nylonowe, cienkie, grubsze, ale także szpachelki nasze ulubione i pędzle szczecinowe do tapowania. Tak więc dużo różnych ciekawych technik. Bladeram ma format 50 na 60 cm i proponuje mniej więcej właśnie tego typu prostokąt. To jest o tyle ciekawy format, że nie jest to ani kwadrat, ani zbyt podłużny obraz. W związku z tym rzeczywiście bardzo później interesująco wygląda. Na początek wykonamy linię horyzontu niewielkim pędzlem nylonowym, błękitem paryskim, mniej więcej w takim punkcie. Będzie to tak poniżej połowy. Popatrzcie, gdybyśmy chcieli obraz podzielić na pół, połowa znalazłaby się mniej więcej w tym miejscu, natomiast my jeszcze dodajemy jakby 1/4 z tej połowy. To będzie nasza linia horyzontu i na tej części wykonamy niebo. Niebo oczywiście musimy namalować na samym początku. Zagruntujemy sobie całą płaszczyznę wilgotnym pędzlem w wodzie i białą akrylową farbą. Do tego doskonale posłuży nam duży pędzel, właśnie płaski, nylonowy. On tak szybciuteńko pokryje całą naszą płaszczyznę białą farbą z niewielką ilością wody, tak aby całe płótno było już w tym momencie wilgotne i gotowe do przyjmowania innych odcieni farb. Dzięki takiemu zabiegowi znacznie łatwiej będzie nam połączyć różne inne kolory. Mniejszym pędzelkiem, ale również nylonowym, płaskim, postaram się teraz nanieść troszeczkę kolorów błękitnych, w różnych oczywiście odcieniach, tak aby później móc pięknie namalować chmury. Dodałam odrobinkę różu, on mi później tak ładnie ociepli całe niebo. I ten delikatny taki fiolecik pojawi się od razu gdzieś na trzecim planie wzdłuż linii horyzontu, więc również od razu postaram się zarysować sobie tutaj taką linię. Dodamy teraz takiego koloru zdecydowanie jaśniejszego, błękitnego. Połączę go z bielą, tak aby niebo nabrało również innych nieco odcieni.
Dobrze. Teraz możemy delikatnie przetrzeć barwy grubszym, tym dużym, płaskim nylonowym pędzlem, tak aby one wszystkie delikatnie nam się połączyły. Pamiętamy, że cały czas potrzebna nam jest ściereczka bawełniana, tak aby nie było nadmiaru ani farby, ani wilgoci na pędzlu. Trzymamy pędzel również w taki sposób, żeby wygodnie i szybko można było nim manewrować, rozciągając sobie inne kolory już na płótnie. Trzymanie pędzla jest również bardzo istotną rzeczą, ponieważ w momencie, kiedy trzymamy go daleko, zobaczcie, jest dosyć duża odległość od końca, wówczas te ruchy nie są mocne, one są bardzo delikatne. Natomiast w momencie, kiedy chcemy wetrzeć szybciutko tą farbę i połączyć ją melanżem, dobrze jest trzymać właśnie dłoń jak najbliżej w taki sposób. Wówczas rzeczywiście to włosie intensywnie pracuje, wcierając farbę i łącząc ją ze sobą dosyć intensywnie. Teraz bardzo już subtelnie, delikatnie. Dobrze, mamy roztarte niebo, jest bardzo delikatne, są łagodne przejścia, a teraz mniejszym nieco pędzlem naniosę więcej bieli i postaram się zbudować na tym już konkretniejsze białe chmury. Takimi pociągnięciami pędzla raz w jedną, raz w drugą stronę będziemy sobie budować nieco bardziej przestrzenne białe chmurki, które pokażą nam, że pejzaż jest taki właśnie typowo letni, malowany w ciągu dnia. Te chmury będą oczywiście prześwitywać między drzewami, ponieważ drzewa będą dosyć wysoko szły wzdłuż ścieżki, jak niedługo się przekonacie, ale chciałabym, żeby one mimo wszystko były takie w miarę widoczne. Tutaj, gdzie farba jest jeszcze mokra, tu gdzie jest fiolet, jeżeli będziemy pracować w miarę intensywnie i szybko, ona jeszcze ma szansę nam się ładnie tutaj połączyć i stworzyć nam dodatkowe takie subtelne odcienie. Dobrze, możemy jeszcze dodatkowo pędzlem szczecinowym przetapować delikatnie górę naszych chmurek, tak aby były jeszcze bardziej takie pierzaste. Podobnie jak będziemy tapować drzewa, możemy tak naprawdę postępować z chmurkami. Pamiętając oczywiście, że od góry chmury muszą być w ciągu dnia jaśniejsze, od dołu nieco ciemniejsze, ponieważ chmury również mają tak naprawdę cienie, ponieważ mają kształty i ulegają różnemu oświetleniu. Czasami z pędzla, szczególnie szczecinowego, może nam wypaść jakiś włosek i przykleić się do farby. Warto wtedy jak najszybciej zdjąć go, ponieważ później on się po prostu wkleja, wtapia i zdejmując za późno pozostawia po prostu taki wgniot, brzydki ślad w farbie. I delikatnie, leciuteńko rozprowadzam je tutaj, tak żeby były naprawdę takie bardzo subtelne. Od dołu staram się bardziej wetrzeć w kolorystykę nieba. Tak jak już powiedziałam, dół naszych chmurek musi być ciemniejszy i taki wtopiony bardziej w tło.
Jeszcze odrobinę więcej tutaj na górze światełka. Jeżeli chcemy, żeby nasze chmury jeszcze były bardziej intensywne, bardziej malarskie, możemy zastosować teraz szpachelkę malarską i nałożyć nieco więcej białej farby, na przykład na same tutaj, zobaczcie, górne części czy krawędzie. Oczywiście należałoby ją rozciągnąć. Mam jeszcze mniejszą szpacheleczkę. W taki troszeczkę bardziej nieregularny sposób. A im niżej, tym bardziej może być to stapowane i wtopione w tło. Czym się będzie różniła tego typu chmurka, tak namalowana od tych? Ona jest bardziej po prostu wyrazista. Ten kolor, pamiętajcie, nakładany szpachelką zostaje zdecydowanie taki bardziej intensywny, ponieważ jest po prostu grubsza warstwa nakładana. Nie wszystkie chmury muszą być potraktowane szpachelką. Traktując na przykład jedną, środkową, pokazujemy, że ona jest bliżej nas. Te pozostałe w tym momencie zaczynają się cofać, ponieważ są namalowane delikatniej i bardziej są rozmyte, co świadczy o tym, że pojawiają się gdzieś tam na dalszych planach. Więc zastosowanie szpachelki może nam również pomóc w pokazaniu bliższych nam planów poprzez intensywniejsze barwy i fakturę. Dobrze, domalujmy jeszcze odrobinę, na przykład tutaj takiej chmurki nieco bliższej, żeby nie była taka bardzo osamotniona, zostawiając resztę w tle i stworzymy w ten sposób bardzo ładny taki trójwymiar na niebie. Nasze niebo stało się takie bardzo już malarskie i kolorowe. Popatrzcie, mamy mnóstwo odcieni błękitów, pojawiły się również róże i fiolety. To wszystko sprawi, że nasz obraz, który będzie miał w sobie wiele zieleni i jej odcieni, nie będzie po prostu cały zielony i zupełnie jednolity w kolorystyce takiej żółtej, ale ten błękit pozwoli nam na uzyskanie po prostu znacznie ciekawszej gamy barw w obrazie. Jeszcze delikatne rozmycie tutaj od dołu pędzlem szczecinowym i myślę, że mamy to. Jest właściwy efekt nieba. Teraz na tym etapie należałoby się od razu skupić na trzecim planie, a mianowicie tutaj przy linii horyzontu, gdzie pojawił już się podkładowy kolor pod daleki trzeci plan, na którym będzie las, który musi być bardzo podobny w kolorystyce nieba, bo pamiętajmy, że tam wchodzi już w grę perspektywa powietrzna. Namalujemy szybciutko szczeciniakiem właśnie podkład piękny pod las w oddali. Zobaczycie, że później w kolejnym etapie on się nam zupełnie cofnie i stanie się jedynie taką po prostu sugestią dalszego planu. Kolorystyka oczywiście błękitna, bardzo zbliżona, tak jak już mówiłam, do tego, co dzieje się nam na niebie. Nieregularnie, ale postarajmy się szybciuteńko pokazać, że tam rosną rzeczywiście z daleka jakieś drzewka. Możemy dołożyć odrobineczkę czerni i ciemnej zieleni, ale tak tylko jako domieszki, żeby pokazać, że dół jest nieco ciemniejszy. Za chwilę pojawią się rozjaśnienia w błękitach i w ten sposób szybciuteńko pokażemy właśnie ten trzeci plan. Jedno odpowiednie uderzenie takiego dużego szczecinowego pędzla w zasadzie tworzy pojedyncze małe drzewka, więc praca tego typu pędzlami jest bardzo szybka i efektowna. Naprawdę polecam duże pędzle szczecinowe do tapowania. Można nimi zrobić wbrew pozorom znacznie więcej szczegółów niż tymi małymi.
Cały szpander pięknych drzewek pojawił nam się już na trzecim planie. Żeby było jednak ciekawiej, spróbujemy teraz wykorzystać fakt, że farby są jeszcze mokre i delikatnie szpachelką, wydrapując leciutko, pokażemy z daleka cieniutkie pieńki. Takie wydrapywanie szpachelką jest niezwykle delikatne i subtelne, bo są to w zasadzie takie kreseczki jak igiełki, które mają później wbrew pozorom ogromne znaczenie i świadczą jak gdyby o szczegółowości naszego obrazu. Robi się to oczywiście bardzo szybko, a bardzo trudno byłoby uzyskać takie elementy malując kałankiem. Wyobraźcie sobie, że musiałby być naprawdę jedno-dwuwłosowy kałanek i ile ciężkiej pracy musielibyśmy włożyć, żeby w taki sposób tak cieniuteńkie pieńki drzewek na trzecim planie namalować. Tymczasem dzięki temu, że podkład pod spodem jest jeszcze mokry, my po prostu bardzo szybko możemy sobie załatwić taką sprawę, po prostu wydrapując to szpachelką w przeciągu niemalże kilku sekund. Także należy sobie oczywiście pomagać w malarstwie, wykorzystując przeróżne ciekawe techniki. Dobrze, i jeszcze, żeby to wyglądało bardziej naturalnie, teraz po wydrapaniu naszych pni jeszcze raz delikatnie, leciutko samą górę i same korony drzew stworzymy sobie, tapując naszym dużym szczeciniakiem. Kilka kolorów na raz, wówczas zdecydowanie będzie lepszy efekt. Czyli biel, odrobina tego jasnego błękitu i rozjaśniamy od góry nasze drzewka. Dobrze, trzeci plan w zasadzie mamy za sobą. Teraz spróbujemy rozrysować sobie ścieżkę, ale oczywiście musimy ją rozrysować w odpowiedni sposób, aby zachować perspektywę. Weźmiemy do tego celu mniejszy tym razem pędzelek, również nylonowiec, ciemną zielenią, odrobinę błękitu paryskiego i spróbujemy tak może nie zupełnie od środka, żeby obraz nie był taki zupełnie nudny kolorystycznie, oraz od strony kompozycyjnej spróbujemy delikatnie rozrysować sobie ścieżkę. Pamiętamy, że z daleka prawie jej nie widać, natomiast tutaj już blisko nas ona rozchodzi się praktycznie w obydwie strony naszego obrazu. Na końcu jest maleńka i powiększa nam się, idąc ku dołowi. Dobrze, podzielimy sobie jeszcze obraz tutaj na dodatkowe plany, ponieważ tam jest bardzo daleko, a tutaj naprawdę już nam się robi blisko. Chciałabym pokazać, kochani, że w tym miejscu pojawia się fragment lasu. My sobie będziemy tutaj spacerować taką piękną ścieżką tuż przy lasku. No ale te drzewka oczywiście muszą się zmniejszać perspektywicznie i powiększać, im są bliżej nas. Po tej natomiast stronie chciałabym zbudować piękne brzuski, które ja osobiście uwielbiam. Im bliżej oczywiście nas brzozy, tym pnie muszą być szersze. No i oczywiście drzewo musi być bardziej szczegółowo namalowane. Więc na razie sobie tylko delikatnie wyznaczę, w których miejscach będę malowała, a i tak za chwilę muszę popracować nad podkładami tutaj mojego drugiego i pierwszego planu. Dobrze.
Spróbujemy namalować to, co się dzieje z tyłu. Na razie delikatnie użyjemy sobie jasnej zieleni, odrobinę cytrynowej żółci oraz ochry, czyli ten miodkowy, taki piękny i bardzo jasny brąz. Wszystko razem w połączeniu da nam taki bardzo poparcie delikatny, ciepły, subtelny kolor. I leciuteńko spróbujemy sobie popracować właśnie tym kolorem daleko hen. Jest to jeszcze trzeci plan. Pod samymi drzewami musimy stworzyć nieco ciemniejszy odcień, czyli dodamy troszeczkę do tego, co mamy na pędzlu, ciemnej zieleni, ale również błękitu paryskiego, ponieważ jest to jeszcze daleko nas, więc ten błękit musi tutaj współpracować z innymi odcieniami, biorąc pod uwagę to, co dzieje się kolorystycznie na niebie. Będziemy sobie wchodzić w stronę jaśniejszych barw ku dołowi. Dodamy sobie również nieco bieli. Przytępimy troszeczkę ten zbyt jaskrawy, zbyt może intensywny kolor, jak na ten dalszy plan. Wzdłuż naszej drogi na pewno pojawi się ciemniejszy odcień, ponieważ tutaj pojawiają się tak zwane już kontrasty. Pamiętajmy, że im bliżej nas, tak naprawdę tym więcej mocnych barw i silnych kontrastów. To właśnie na tym polega perspektywa zarówno barwna, jak i powietrzna, że wszystko to, co jest blisko nas, widzimy zdecydowanie bardziej intensywne w kolorze. Widzimy również więcej ciepłych barw, które zawsze nam przybliżają, a zimne, pamiętajmy, oddalają. Stąd wszystkie praktycznie pejzaże, czy nawet takie obrazy jak Mona Lisa, którą każdy zna, malowane były w taki sposób, że trzeci plan, wszystko co było daleko, malowane było barwami zimnymi, natomiast te ciepłe pojawiały się zawsze na pierwszym planie, a przede wszystkim bardzo silny kontrast. To takie najprostsze właśnie techniki budowania perspektywy. Zaznaczam sobie tutaj mocnymi cieniami to, co będzie się działo na naszej dróżce. Tutaj oczywiście pojawią się jeszcze cienie pod drzewami, które tutaj będziemy sobie budować, a na razie zrobimy sobie taki ciemniejszy podkład pod całą tą w zasadzie część lasu po prawej stronie. Czyli ciemna zieleń, ale dodam również takiej zieleni pomieszanej z brązem. To da mi taki bardzo ładny tutaj podkład, bardzo naturalny pod moje drzewa. W zasadzie gdzieś aż do tego momentu będą rosły te drzewa, które gdzieś w oddali będą znacznie niższe i będą pojawiały się jako coraz większe i coraz wyższe i również coraz ciemniejsze im bliżej nas. Dlatego już po właściwie krawędzi po prawej stronie pojawi się taki bardzo ciemny, czarny prawie kolor połączony z ciemną zielenią. No i tutaj będzie jeszcze fragmencik taki polanki, która będzie tym razem jaśniutka. Takiej ciepłej, pięknej tonacji. Pełna słońca. I po drugiej stronie damy taki podobny również odcień, bo tak naprawdę ta sama trawa i to samo oświetlenie znajdzie się tutaj. Czyli tutaj widzicie, pięknie współgra mi żółć cytrynowa w połączeniu właśnie z ochrą. Ochra daje niemalże taki lekki pomarańcz. Pięknie nam tutaj oświetla słoneczkiem całość.
droga. Myślę, że użyjemy odrobinę fleszu, czyli tego cielistego koloru w połączeniu z bielą. To da nam później taki ładny piaskowy odcień, bo jest to droga piaszczysta, typowa taka gdzieś tam ścieżka idąca przy lesie, wzdłuż tego lasu. Barwy, które jeszcze tutaj są te ciemne i niewyschnięte, poparcie, one się też w bardzo ładny sposób będą tutaj łączyły pomiędzy, po prawej stronie, na przykład z żółcią, z zielenią, a pomiędzy tymi bielami z fleszem bliżej lewej strony. Pojawi się ładny taki melanż, czyli łagodne przejście. Pojawił się jeszcze dodatkowo ciekawy bardzo, poparcie, kolor. Takie połączenie, coś pomiędzy zielenią, szarością. No i to samo jeszcze tutaj, złagodzimy sobie to zbyt ostre przejście, również takim subtelnym melanżem. Leciuteńko, teraz przejeżdżając pędzlem bardzo delikatnie łączę sobie to wszystko w jedną całość. Szczegóły będziemy wyciągać później, a na razie robimy piękne, kolorystyczne podkłady. No dobrze, spróbujmy skupić się na tej części na razie, ponieważ to las stanowi podkład pod to, co jeszcze się tutaj będzie działo i musi być on dosyć ciemny jako podkład. Tam pojawią się drzewa. Od samego brzegu one będą oświetlane przez słoneczko, w związku z tym nieco jaśniejsze będą od brzegu, a tutaj no zdecydowanie ciemniej. I od tych ciemniejszych właśnie elementów spróbujemy zacząć. Podobna kolorystyka jak przy podkładzie. Większy szczecinowy pędzel do tapowania. Drzewa, które znajdują się tutaj w środku, są takie mocno zacienione. Układając pędzel w różnych kierunkach, staram się od razu pokazać kształty drzew. I zdecydowanie jaśniej, czyli do tej takiej zgniłej zieleni brązowej dodamy nieco ochry, jasnej zieleni i żółci, bazując jednak cały czas na tej samej kolorystyce, która była w podkładzie, spróbujemy rozjaśnić nieco brzegi drzewek, które znajdują się tam z tyłu, ale są bardziej wystawione tutaj na promienie światła. Tutaj daleko są jeszcze mniejsze drzewka. Zmienimy odrobinę im oświetlenie i kolor, tak aby pokazać, że one są gdzieś z tyłu i są jeszcze bardziej tutaj nastawione na pracę światła. Również to drzewko, które będzie jeszcze nieco jaśniejsze, ono będzie tam gdzieś zupełnie mniejsze z tyłu i tak dosyć intensywnie już rozjaśnione, pastelowe, ponieważ jest daleko nas. Nie widzimy więc mocnych, intensywnych kolorów na nim, no ani zbyt intensywnych cieni i kontrastów.
Dobrze, spróbujemy również szpachelką, tak jak wcześniej, popracować nad różnymi elementami tutaj w środku naszych drzewek. Możemy również dodawać teraz farbę. Nie musimy pracować tylko wydrapując, ale również możemy nakładać tę farbę. Maczamy wtedy w wodzie i pobieramy taką sobie warstwę farby dosyć rozwodnioną, ponieważ będziemy wtedy pracować zupełnie tutaj krawędzią. Popatrzcie, oprócz tego, że wydrapujemy, również nakładamy, tworząc sobie właśnie takie bardzo cieniutkie elementy drzew i pni. Możemy dodać nieco gałązek wówczas. Widzimy, że tamte drzewka są naprawdę daleko, bo są małe, natomiast tutaj przechodzimy już do gałęzi, które są znacznie większe i pnie również pojawią się zdecydowanie szersze. Popatrzcie, tło, które wychodzi mi spod spodu, to nic innego jak tło mojego nieba. Bardzo mi się to podoba, ponieważ tworzy mi takie wrażenie bardzo impresjonistyczne. To znaczy, że to, co jest w cieniu, jest w kolorystyce błękitów i fioletów. Właśnie taki efekt można uzyskać poprzez wydrapywanie tego, co jest pod spodem. Pięknie zaczyna łączyć się to wszystko, popatrzcie, kolorystycznie. Pięknie współpracuje również z kolorystyką samego właśnie nieba i chmur. Jeszcze pokażemy nieco gałęzi i spróbujemy sobie za chwilę jeszcze troszeczkę przetapować po raz drugi te elementy, szczególnie które są bliżej nas. Szpachelką oczywiście też możemy tapować, zakrywając pewne elementy gałęzi, tak aby wyglądały później drzewa bardzo trójwymiarowo, bo pamiętajmy, że drzewa z każdej strony tak naprawdę mają gałęzie i liście, więc te same pnie są widoczne często tylko częściowo. Jeszcze odrobinka, nieco innych odcieni. Na przykład możemy sobie użyć tutaj brązów jasnych, ochry, albo tak jak ja w tym momencie fleszu, na pokazanie również jakichś innych elementów kolorystycznych, chociażby w naszych gałązkach. Drzewa oczywiście są tutaj różnorodne. Chcemy pokazać tutaj tak naprawdę fragment lasu liściastego, więc mogą pojawiać się te gałązki w zupełnie innych, różnych odcieniach, w zależności od gatunku danego drzewa. Dobrze, i jeszcze odrobinka tego tapowania, czyli jasna zieleń, ochra, żółć. Rozjaśnimy sobie same gdzieś tam górne krawędzie. Tam daleko, nieco bardziej pastelkowo, delikatnie. Natomiast bliżej od brzegów troszeczkę bardziej intensywny kolorek.
Dobrze, jeszcze odrobinę poszycia tutaj samego lasu, to znaczy jakieś elementy, na przykład drobniejszych roślinności, które pojawiają się w formie na przykład chociażby różnych krzewów, mniejszych drzeweczek. Warto jest jeszcze delikatnie gdzieś tam na dole przetapować, chociaż leciutko. Wtedy widać, że coś jeszcze oczywiście dzieje się w tej naszej roślinności, nie jest tak pusto. I też podobnymi kolorami, jak tutaj cały ten podkład, możemy właśnie stworzyć odrobinę jeszcze wrażenia takiej bujnej roślinności idącej bezpośrednio z lasu. Również musimy pamiętać o cieniach, które powinny pojawić się pod naszymi drzewami, więc tutaj czerń, ciemna zieleń, odrobinę błękitu paryskiego jak najbardziej może nam się znaleźć. I delikatnie przyciemnimy. Tego cienia będzie tutaj niewiele, ponieważ tak naprawdę słońce będzie padało z lewej strony brzegu naszego obrazu, więc cień znajdzie się tylko bezpośrednio pod samymi drzewami tutaj, natomiast po lewej stronie pojawią się brzozy, które będą właśnie puszczały długi cień przez naszą dróżkę idącą wzdłuż lasu. Zawsze musimy zwracać uwagę, żeby była taka logika w położeniu światła i cienia. Musimy sobie zdecydowanie ukierunkować źródło światła na obrazie, ponieważ bardzo łatwo się później w tym pogubić, no i niestety stracić tą logikę oświetlenia. Malując różne elementy w pomieszczeniu, zawsze możemy korzystać z różnych źródeł światła i z różnych punktów. Natomiast pamiętajmy, że podczas malowania typowego pejzażu jesteśmy tak naprawdę skazani tylko i wyłącznie na realne źródło światła, które pada nam gdzieś z nieba, z jakiejś strony, z jakiegoś kierunku i w zasadzie wszystkie elementy, które zostają tutaj narzucone, muszą być temu podporządkowane i to jest bardzo istotna rzecz, o której zawsze należy pamiętać. Dobrze, roślinność pięknie nam, popatrzcie, tutaj wyszła w stronę ścieżki. Spróbujemy sobie tutaj nisko namalować jeszcze troszeczkę trawek, więcej takiej już bardziej konkretnej, bardziej szczegółowej roślinności. W tym celu nieco opuszczę sobie sztalugę, tak abym miała pełen tutaj, popatrzmy, dostęp. I damy troszeczkę więcej tutaj kontrastu, czyli to, o czym mówiłam na samym początku. Dobrze jest tutaj pierwszy plan zbudować takim właśnie silniejszym kontrastem, silniejszą fakturą, mocniejszym kolorem. Wówczas zdecydowanie widać, że coś się dzieje bardzo blisko nas, bo my widzimy każdy drobiazg w zasadzie i każdy szczegół. W ten sposób pokazujemy jeszcze bardziej tak szczegółowo i konkretniej samą perspektywę. Stworzymy więc tutaj na pierwszym planie taką piękną kępę trawy, która będzie nam wychodziła w stronę naszej ścieżki. Do tego celu bardzo ładnie nam posłuży oczywiście sam brzeg szpachelki, ale malując brzegiem szpachelką pamiętajmy, że tej farby musi być naprawdę sporo pobieranej, bo w innym przypadku ona nie zechce z nami współpracować. No i oczywiście malując trawy pamiętajmy, żeby układać je w takim różnym tak naprawdę kierunku, aby nie stworzyć wrażenia takiej sztuczności. No, malowanie traw tego typu czy roślinności musi być zawsze takie bardzo naturalne. Dobrze, mamy całkiem już ciekawie rozplanowany ten nasz pejzaż po prawej stronie. Spróbujmy teraz przejść tutaj na lewą stronę. Zanim zacznę malować pnie obiecanych już wcześniej brzózek, spróbuję troszeczkę tutaj również przetapować roślinność i mogę to zrobić oczywiście również tym dużym pędzlem szczecinowym, będzie mi wygodnie.
Odstawimy sobie na chwilkę obraz nieco dalej, tak aby nie spadł, bo tapowanie wymaga takich mocnych uderzeń o obraz, co na pewno słychać również u Was. W ten sposób bardzo szybko buduje się różnego rodzaju roślinność, poczynając od samych traw, poprzez krzewy. No i ku dołowi więcej damy zdecydowanie cienia. Pokażemy tutaj sporo kontrastu właśnie w tym miejscu. Teraz możemy przepracować jeszcze dodatkowo właśnie szpachelką, ponieważ zbliżamy się już do zupełnie pierwszego planu, więc niech trawy troszeczkę ciemne wychodzą nam prosto na naszą dróżkę. Zobaczcie, tapowanie bardzo ładnie współpracuje z samą szpachelką. Są to takie dwie techniki, które można w bardzo ciekawy sposób łączyć i uzyskiwać również bardzo interesujące efekty. Dopóki farba jest mokra, możemy mnóstwo ciekawych jeszcze rzeczy tutaj zrobić. Możemy sobie w tym momencie na przykład wyrzeźbić dodatkowo trawy, tylko i wyłącznie pracując na zasadzie ściągania i przekładania farby na inne partie. Pamiętajcie oczywiście, że aby uzyskać taki efekt, musimy pracować w mokrym podkładzie, więc nie możemy zbyt długo czekać, aż on nam wyschnie, inaczej nie uzyskamy tego efektu. Bardzo dużo ciekawych rzeczy już nam się tutaj zadziało na tym naszym planie. Chciałabym również przy okazji pokazać fragment wody płynącej gdzieś tutaj w tym miejscu. Ono nam tak bardzo ładnie urozmaici nasz krajobraz, więc pobieram podobne odcienie, oczywiście jak na niebie, ponieważ pamiętajmy, że sama woda zawsze tak naprawdę jest lustrzanym odbiciem tego, co dzieje się wyżej. Delikatnie rozprowadzę sobie, popatrzcie, w taki sposób farbę. Oczywiście możemy używać również palca, rękawiczki, rąk, wszystkiego, co mamy gdzieś tam obok i na co przyjdzie akurat nam ochota. Przeróżnych narzędzi. Teraz nieco przyciemnimy, rozciągniemy, na przykład czystym pędzelkiem. Zrobimy takie wrażenie cienia tutaj pod spodem. I w ten sposób pokażemy, że tam gdzieś przepływa prawdopodobnie jeszcze jakaś rzeczka, która pięknym światłem odbija nam się od nieba. Na tle tego wszystkiego damy oczywiście nasze piękne brzozy. To będzie tylko taki gdzieś prześwit tego, co tam się dzieje na trzecim planie, ale taki prześwit, który nam nieco urozmaici ten nasz krajobraz, tak aby nie był całkiem taki zielono-żółty.
Należy wystrzegać się zawsze takich zbyt dosłownych kolorów w całości obrazu, dlatego że kolorystyka powinna być mimo wszystko, pomimo tego, że często jest stonowana, po prostu ciekawa, więc nie powinniśmy stosować tylko zieleni czy brązów, no chyba że obraz już jest taki typowo malowany na przykład w sepi, no ale mówimy wtedy o obrazach takich monokolorowych. Natomiast generalnie spróbujmy zawsze łączyć różnego rodzaju barwy w taki sposób, żeby obraz był spójny kolorystycznie, ale również kolorystycznie zdecydowanie urozmaicony i ciekawy. No dobrze, tutaj nam się troszeczkę ciekawych rzeczy więcej zadziało, więc możemy stworzyć sobie teraz pnię. Pnię namalujemy od samego tutaj dołu, ponieważ chcemy pokazać, że brzozy, drzewa, które będą na pierwszym planie, są dosyć duże. Więc zrobimy sobie najpierw taki naprawdę ciemny podkład. Ustawimy sobie drzewo tak, aby nam tutaj pięknie rosło od samego już dołu. I namalujemy jeszcze kilka drzewek, które będą już oczywiście coraz mniejsze. Będzie tutaj pracowała oczywiście perspektywa. To drzewko skończy mi się już na tej wysokości. No i jeszcze mniejsze, które się pojawi. I skończy się jeszcze oczywiście niżej. I gdzieś jeszcze jedno zupełnie już takie malutkie. Popatrzcie, sam nawet układ drzew wskazuje już na odległość w obrazie. Dobrze. Dołożymy sobie do tego troszeczkę gałązek. Gałązki możemy namalować zarówno brzegiem szpachelki, jak i oczywiście cienkim kałaneczkiem. Ten cienki kałanek to są takie pędzelki z niewielką ilością włosia, ostro zakończone. Popatrzcie, mogą być przeróżne, dłuższe, krótsze, takie naprawdę bardzo cieniutkie. W zależności od tego, które gałęzie, jak duże będziemy malować, możemy również pracować różnymi pędzlami. Dużo na pewno wody, to jest bardzo istotne. Robimy taką bardzo rzadką kałużę na naszej palecie i dopiero, co jest też istotne, trzymamy na samym końcu niemalże pędzel, dlatego że wówczas on ma takie bardzo delikatne, lekkie dotknięcie i w ten sposób jesteśmy w stanie namalować takie finezyjne, naprawdę cieniuteńkie gałązki. Więc malowanie gałązek niech się odbywa właśnie w taki sposób. Ważne jest też, żeby zaczynać tutaj od środka pnia, dlatego że jak odrywamy pędzelek na końcu, to tutaj właśnie na końcu robi się taka bardzo już cieniuteńka linia. Podczas malowania tego typu takich wiotkich, cieniutkich gałązek ma to dosyć duże później znaczenie. Pobawimy się teraz troszeczkę i namalujemy sporo takich naprawdę cieniuteńkich gałązeczek. Nasze drzewa będą później wyglądały dzięki temu bardzo tak naturalnie i bardzo subtelnie. Na tych gałązkach oczywiście zbudujemy sobie tapowaniem całą roślinność, zielenie, które tutaj się pojawią. No i oczywiście te mniejsze drzeweczka tak samo powinny posiadać w sobie te gałązki. Maczamy pędzel w wodzie, cały czas pamiętamy o tej wodzie i oczywiście jeszcze przecieramy dodatkowo tak, żeby tej farby z tą wodą naprawdę było takie minimum do tego, aby wyciągnąć tylko i wyłącznie cieniutką kreseczkę.
Dobrze, tych gałązeczek już troszeczkę zbudowaliśmy sobie. Jeszcze popracujemy nad nimi w późniejszym etapie, kiedy już będziemy po tapowaniu. Ale zanim weźmiemy się za tapowanie, pamiętajmy o tym, że brzuski nie są ciemne tylko, ale są tak charakterystyczne właśnie dlatego, że pojawiają się biele. I my teraz weźmiemy sobie małą szpachelkę i spróbujemy tą małą szpachelką wyciągnąć taką bardzo charakterystyczną korę dla brzusek. Pobieram więc białą farbkę i tą białą farbką postaram się od brzegów przejechać w taki sposób, żeby ona pozostała takimi, zobaczcie, jakby śladami kory na tych drzewach. Ponieważ ta biel nie jest taka gładka i taka jednolita. I szpachelka jest takim bardzo ciekawym narzędziem, który może nam jeszcze dodatkowo strukturę tej białej narzuconej kory na ciemnym pniu pokazać. Z jednej i z drugiej strony, poparcie takimi ruchami w taki sposób, przy okazji pokazuje sam kształt nawet okrągłego drzewa. Z jednej i z drugiej strony tworzę przy okazji tutaj, zobaczcie, krawędź jasną i tak delikatnie, dosłownie boczkiem szpachelką przeciągając, tworzę sobie od razu takie właśnie wrażenie narzuconej jasnej kory, tak charakterystycznej dla brzusek. Musimy sobie obraz czasami przełożyć niżej, tak aby nic nam tutaj z dołu nie blokowało. Oczywiście również pamiętajmy, żeby czasami go przytrzymać, żeby nie spadł, nie zniszczył się, nie pobrudził ubrania. Jeżeli namalujecie zbyt silnie, zbyt dużo tej bieli, zawsze pamiętajcie, możemy jeszcze poprawić sobie czernią. Również czernią możemy jeszcze popracować na przykład nad dodatkowymi gałązkami, które nie pojawiają się jedynie z samego brzegu, ale również bardziej tutaj od naszej strony z przodu. Tak samo drzewo z każdej strony posiada te gałęzie i my musimy o tym pamiętać. Na dole będzie jeszcze tak bardziej nieco intensywnie z czernią, więc samej czerni również dodam sobie. Ta kora tutaj jest taka dosyć charakterystyczna na dole. Widzicie, raz bielą, raz czernią szpachelka bardzo ładnie współpracuje, ponieważ ona tak leciutko dotykana po prostu zostawia nam tylko gdzieniegdzie takie ślady. Ta biel z czernią wtedy bardzo ciekawie się jeszcze tutaj dodatkowo tak naturalnie łączy w taką prawdziwą rzeczywiście korę, tak jak posiadają to brzozy. Dobrze, i ta biel może również pojawić się odrobinkami na samych gałązkach. Możemy tak leciutko narzucić ją właśnie, popatrzcie, poprzez sam kancik szpachelki. Dobrze, to samo postaramy się zrobić tutaj. Najpierw narzucę nieco takiej świeżej czerni na nasze pnie kolejnych drzewek, tak aby pięknie mogły mi się za chwilę połączyć z elementami bieli. Dobrze, i teraz sama biel. Szpachelka jest za każdym razem przecierana o szmatkę.
Światło pada z tej strony, więc popatrzcie, od jednego brzegu i drugiego jest dosyć intensywnie jasno. To samo od tej strony. I narzucam sobie w taki sposób farbę, aby stworzyć piękne wrażenie kory. Dobrze, i kolejne drzewko. I ostatnie, dosłownie muśnięciem. Dobrze. Mając namalowane pnie, spróbujemy teraz przejść do tapowania. Przetrzemy pędzelek, który służył nam do tapowania tutaj trzeciego planu i postaramy się najpierw ciemniejszymi odcieniami, tak aby stworzyć podkład zdecydowanie najpierw ciemniejszy, chłodniejszy. Dodamy sobie do ciemnej zieleni nieco również błękitu paryskiego. Pamiętamy, że brzuski mają takie bardzo wiotkie gałązeczki i my również musimy te małe, drobne, charakterystyczne listeczki w taki sposób układać poprzez tapowanie, aby czuć było, że one pod ciężarem delikatnie spływają ku dołowi. Musimy tutaj wyczuć samą strukturę drzewa i delikatnych gałązek. To są bardzo subtelne drzewa, one się zachowują zupełnie inaczej niż na przykład dąb czy lipa. Malując tego typu drzewa unosimy wysoko gałęzie, wówczas te liście są takie stabilnie tworzące całą korę, natomiast w przypadku brzózek jest to takie bardzo subtelne i takie bardzo delikatne, pojawiają się zwisy, podobnie jak przy na przykład płaczących wierzbach. To również taka podobna właśnie struktura malowania drzew. Więc pędzel również tak układamy w sposób takiej łódeczki ku dołowi w obydwie strony. Tutaj nieco zagęścimy, ponieważ to drzewko jest tutaj na pierwszym planie, więc ono będzie miało nieco takie gęściejsze listeczki i tworzyło również bardziej gęstą tutaj powłokę zbitych ze sobą gałązek. Dobrze, teraz będziemy rozjaśniać, czyli jasna zieleń, taka charakterystyczna, jaśniuteńka, typowa właśnie dla letnich brzózek. I spróbujemy pięknie je tutaj oświetlić. Dodamy sobie nieco bieli, ponieważ biel jest zawsze znacznie bardziej kryjąca. Więc uzyskamy dzięki temu takie właśnie jaśniutkie listeczki na samych jakby krawędziach górnych, pięknie oświetlone przez słoneczko padające nam tutaj z lewej strony. Czyli to oświetlenie, to źródło światła, o którym już tutaj była kilkakrotnie mowa.
Dodamy sobie odrobinę również ochry, która nam ociepli pięknie, podobnie jak tutaj miało miejsce w poszyciu lasu, to nasze zielenie. No i jeszcze spróbujemy sobie wziąć drugi, ten większy pędzel do tapowania. Muszę go nieco umyć. Spróbuję jeszcze drobniej w ten sposób pokazać więcej listeczków. Jeżeli nałożymy więcej farby, będzie jej naprawdę sporo tutaj na samej krawędzi pędzla, nie będziemy go mocno wgniatać, tylko bardzo delikatnie dotykać, wówczas jesteśmy w stanie uzyskać nawet na mokrym podkładzie takie bardzo maleńkie, cieniutkie, drobne listeczki. I paradoksalnie im większy pędzel do tapowania, tym drobniejsze te listki będą. Cały czas dobieram farbę, żeby było jej naprawdę sporo na tym pędzlu. Dobrze, teraz na tym etapie możemy wziąć sobie jeszcze kołanek, czyli ten cieniutki, precyzyjny pędzeleczek i na przykład jasnym kolorkiem jeszcze gdzieniegdzie na tym tapowaniu powyciągać jakieś cieniutkie gałązeczki. One nadadzą nam takiej właśnie jeszcze subtelności, więcej drobiazgów. Pokażemy, że to drzewo na przykład przy samej krawędzi jest najbliżej nas, ponieważ delikatnie te gałązki przebijają się nad tymi drzewami, które są nieco dalej. Musimy robić to jednak w taki przerywany sposób, żeby pokazać, że te gałązki również są obrośnięte gdzieniegdzie listkami. Mogą tutaj rosnąć również takie cieniuteńkie odrosty, które bardzo często pojawiają się przy drzewkach. I ciemnym kolorem również jeszcze kilka gałązek oczywiście możemy pokazać w prześwitach. Ale warunek jest oczywiście naprawdę, pamiętajmy, dużo wody. Na tych mniejszych drzewkach również jeszcze gdzieniegdzie mogą pojawić się gałązki. One świadczą później o takiej szczegółowości pracy.
Dobrze, tak jak już wspominałam, światło idzie od lewej strony, co zatem idzie? Muszą pojawić się cienie. I to takie intensywne dosyć cienie idące w tą stronę przez nierównomierną ścieżkę. Połączę sobie czerń z ciemnym granatem, czyli z tym błękitem paryskim, tak aby delikatnie ją uszlachetnić, żeby nie była zbyt taka intensywnie jedynie czarna, i pokażemy te cienie w taki sposób, aby zaznaczyć również to, że ścieżka nie jest zupełnie prosta, że jest nieco pofalowana. Właśnie te cienie będą nam delikatnie, subtelnie w taki sposób przechodzić, że wymodelują nam przy okazji samą ścieżkę. Teraz oczywiście delikatnie musimy je rozmyć, tak poprowadzić, żeby wyglądały jak najbardziej naturalnie. I zaraz popracujemy nad samą ścieżką. Najpierw zrobimy jednak odrobinę ciemniejszych miejsc. Po tej stronie jeszcze mam nawet niektóre elementy mokrawe, w związku z tym spróbuję ładnie te cienie połączyć tutaj w całość. Oczywiście tam, gdzie jest roślinność, gdzie jest tapowanie, te cienie nie mogą być zbyt intensywne, zbyt takie mocne w swoich krawędziach. One muszą być gdzieniegdzie w sposób naturalny porozmywane. Dobrze, dołożymy teraz do tego sobie więcej zdecydowanie kolorów na naszą ścieżkę i spróbujemy ją pokazać w sposób taki już bardziej naturalny. Użyję na razie sobie pędzla po prostu nylonowego do tego celu. Używam w tej chwili koloru flash, łącząc z odrobiną sobie ochry. Chcę pokazać, że ścieżka jest piaszczysta, więc dołożymy sobie również odrobinkę żółci i nawet pomarańczu, który nam tutaj nieco ociepli jeszcze całość. Obiecałam, że użyjemy sobie również troszeczkę sprayi. Mam tutaj taki kolor, poparcie piękną, taką stonowaną, głęboką zieleń. Troszeczkę sobie tutaj popracujemy taką na przykład zielenią. Takie tego typu spreje akrylowe możecie sobie kupić przez internet. Ja na przykład kupowałam w sklepie sieciowym Action. Naprawdę polecam, dlatego że bardzo szybko, bardzo efektownie możemy popracować sobie właśnie takimi sprayami, szybciutko zmieniając kolorystykę, uszlachetniając, poprawiając sobie w momencie, kiedy się na przykład może okazać, że ta kolorystyka jednak gdzieś nam się za bardzo rozbiega. Teraz przepracujemy sobie jeszcze całość szpachelką. Ta szpachelka teraz będzie bardzo ładnie poparcie pracowała nam tutaj po całości, ponieważ właściwie cały spód mamy jeszcze mokry. Poszedł również spray, który nam bardzo fajnie, ciekawie teraz połączył to wszystko w całość. A sama szpachelka potrafi przeciągnąć kolory, ale również możemy ją dokładać oczywiście świeże, tutaj mocniejsze barwy, szczególnie na pierwszym planie. Pojawiają się też teraz ładne cienie, ale w taki naturalny sposób. Poparcie, one nie są już takie agresywne jak na początku. One zaczęły nam się tutaj wtapiać jak gdyby w całą naszą ścieżkę, a ścieżka nabrała takiego bardziej ciekawego, dynamicznego kształtu.
Nawet pomarańcz, który na początku był dosyć intensywny, teraz jest zdecydowanie delikatniejszy. Dobrze, możemy wykorzystać fakt, że wszystko tutaj jest jeszcze mokre i tą szpachelką delikatnie wydrapać sobie nawet odrobinę ciekawej roślinności na pierwszym planie i wzdłuż samej ścieżki. Wezmę do tego celu delikatniejszą tym razem szpacheleczkę, cieńszą i spróbuję jeszcze przepracować sam brzeg. Im dalej, tym oczywiście bardziej pastelowo i delikatnie, ale wyraziście widzimy, że nasza ścieżka się zawęża i hen gdzieś daleko przechodzi. Gdzieś wprost do linii horyzontu. Mamy letni pejzaż, dobrze więc pokazać by było odrobinę jeszcze jakichś kwiatuszków kwitnących, być może rumianków na pierwszym planie, które będą nam delikatnie, subtelnie wyglądały w stronę ścieżki. Takie typowo letnie kwiatuszki, pojawiające się przy leśnych ścieżkach, wzdłuż brzózek często, na polanach. No pamiętajmy oczywiście, że im dalej, tym te kwiatuszki muszą być już mniejsze, delikatniejsze, a jedynie na pierwszym planie możemy sobie pozwolić na takie nieco większe i bardziej szczegółowe płateczki. One nie muszą być takie bardzo dokładne, ponieważ mamy tutaj niezwykle malarski ten nasz pejzaż. Wystarczy więc, że po prostu zasugerujemy takimi dotknięciami szpachelki, gdzieś mocniejsze płatki i ewentualnie żółte środeczki, takie charakterystyczne właśnie dla tych kwiatuszków. Zrobiło już nam się tak bardzo przyjemnie, bardzo letnie. Poczuliśmy wakacje. I w ten właśnie sposób pomaleńku możemy kończyć nasz piękny letni pejzaż. Mam nadzieję, że sprawi Wam ogromną przyjemność namalowanie go i powieszenie sobie na ścianie, być może w ten letni, upalny odpoczynek. Zapraszam do oglądania następnych filmów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę.